Śrubki brakuje. To jest na policję w całym kraju. Nasza trasa jest sekretem. Dwie żmije. Nie poszczęściło się nam. Zasypało drogę. Pierwszy raz w życiu widzi turystów. Tam też się akcja dzieje. Z lewej przepaść, z prawej słup. Jak rozwali słup z prądem, to koniec dla wioski i całej okolicy. Wczoraj już nie było czasu wieczorem na relacje. Szybko się rozłożyliśmy. Pomogliśmy chłopakom porozkładać namioty. Zjedliśmy kolację. Trochę celebrowaliśmy odnalezienie drona. Kupiliśmy chłopakom za to flaszeczkę jakiegoś tam rumu czy czegoś ichniejszego. No i potem szybko do spania. To miejsce było takie znalezione trochę awaryjnie na ostatni moment, bo mieliśmy tak duże opóźnienia wczoraj ze wszystkim, że nie dojechaliśmy do tego miejsca, co planowaliśmy. Więc dzisiaj troszkę zmieniamy też znowu drogę. Będziemy trochę nadrabiać, ale myślę, że znajdą się jeszcze jakieś spoty po drodze na zdjęcia. Jesteśmy w takiej dolinie i przejeżdżaliśmy przez rzekę wieczorem. Wydawało się, że jesteśmy gdzieś trochę oddaleni od wszystkiego, ale okazuje się, że jesteśmy pomiędzy praktycznie 3 ścieżkami pieszymi i cały czas ktoś tędy sobie przechodzi. Na przykład tak jak ta pani teraz i prawdopodobnie pójdzie sobie tam do góry. Tutaj coś jest uprawiane. Nie wiem co to jest, ale coś jest. Jesteśmy na takim terenie trochę rolniczym. Tu jest jakaś główna droga, którędy czasami nawet przejeżdżają autobusy. Tam wszędzie jakieś roboty, nie wiem, drogowe. Nie wiem co oni tam robią, ale jeżdżą koparki, jeżdżą różne sprzęty ciężkie i coś tutaj się dzieje. The engine is taking oil a lot because it's taking the white smoke, yes. This is normal in here. But no, I'm just saying to you that this is what I observe, yeah? Yeah, it's a smoke. Because I haven't seen this in the beginning. I saw that it's more smoke yesterday. A, to chyba jednak to wydaje dźwięki. Chyba to. Aha, to jest to. Śrubki brakuje. Dobra, wołają nas na śniadanie, więc idziemy zjeść śniadanie. Wyjazd mamy o 10, więc dość późno, a dlatego, że tu jest bardzo wilgotno i musi to wszystko wyschnąć. Wszystko mam na myśli namioty. Jest godzina 8:40. Dzisiaj się umówiliśmy, że trochę później wstaniemy, bo była lekko popijawa. Także ruszamy o 10. Tak wygląda nasze dzisiejsze miejsce do jedzenia. Właśnie mówiliśmy naszemu gospodarzowi, że to powinno tak wyglądać zawsze, a nie jakieś taborety, krzesła plastikowe. No nie? Teraz jest klimacik. Teraz jest pięknie. Krzesła. Jest Nepal Experience, kiedy już No. na macie. Prawdopodobnie gdybyśmy tu nie mieli supportu, to byśmy w ogóle Na trawie siedzieli. Dokładnie. szukali, czy nas jakaś żmija nie zabija, nie? Nieboszczyka. Co jest fajne w tym siedzeniu w ten sposób, że co 10 minut trzeba wstać, bo nogi cierpną. Przynajmniej ja tak mam i nasz gospodarz też tak ma. Ja też tak mam. I Paweł też Ja tak mam ma. po 5 minutach. Nie widać, ale tam za mną przechodzi pan, który jest doradcą politycznym prawdopodobnie, z tego co zrozumieliśmy. On zbiera informacje ze świata, przekazuje polityce, doradza jak działać i tak dalej. Mniej więcej coś takiego zrozumieliśmy. Mówi, że mieszka tam. Chyba idzie teraz do miasta, do centrum i zauważył nas po drodze. Chciał się przywitać. Chciał nam dać
kasę, bo powiedział, że pracuje też dla rządu i chce, żebyśmy się tu dobrze czuli. Powiedział, że ma $5, ale powiedzieliśmy, że wszystko jest w porządku, nie potrzebujemy. Bardzo miły pan. Powiedział, że gdybyśmy mieli jakiekolwiek problemy, to mamy do niego zadzwonić. Dał nam numer telefonu. Powiedział, że zna policję w całym kraju. Jak będziemy w Pokarze, w razie czego mamy do niego dzwonić, gdyby ktoś się źle zachowywał, że on się zaraz tym zajmie. Także bardzo ciekawe spotkanie tutaj mieliśmy. Jest godzina 10:50, więc trochę mamy opóźnienia. Nagramy sobie fajnie tutaj River Crossing. Second. Once I will be on the other side, I will tell you to go, okay? Bye. Jesteś gotowy? Nie. Paweł! Ja jeszcze raz wracam! Calutki mokry. Dzisiaj jedziemy przez tereny, które są bardzo odległe i nasza trasa jest, powiedzmy, sekretem. Nasz gospodarz mówił, żeby też nie mówić nikomu, którędy dzisiaj jeździmy, bo odkrywamy takie regiony, które w ogóle nie są turystyczne. Tutaj ludzie nie widzieli turystów, albo widzieli tylu, że można by policzyć na palcach jednej ręki. Bardzo się cieszę, że dostałem to zaproszenie tutaj, żeby przyjechać do Nepalu i odkrywać go w taki sposób, jak właśnie go odkrywamy, ponieważ nie ma w Nepalu takich wycieczek normalnie przez te trasy, którymi my jeździmy. Te rejony tutaj nikt nie jeździ, tutaj nie ma w ogóle turystyki. Jesteśmy na zachodnio-centralnej części kraju, kierujemy się na zachód. Podróż na własną rękę też w tych rejonach byłby bardzo utrudniony. Jedyny sposób to chyba wynajęcie motocykla gdzieś w Pokarze albo w Katmandu i próba po prostu jazdy na ślepo. Ale na pewno byłby duży problem ze znalezieniem paliwa, ze znalezieniem jedzenia dobrego, żeby się nie potruć, ponieważ nasze żołądki nie są przystosowane tutaj do jedzenia. A że mamy tutaj naszego kolegę, który ma kucharza, jedzie z nami w jeepie, to my tutaj jesteśmy pod takim względem zabezpieczeni. No i w te 2 tygodnie możemy naprawdę zobaczyć bardzo fajnie, bardzo dużo terenów, w których tutaj żyją ludzie. Na własną rękę to potrzebowałbym pewnie z 2 miesiące, żeby tutaj dotrzeć i móc zobaczyć to, co zobaczyłem. Raz dlatego, że pewnie nieraz bym się pochorował od jedzenia, które tu jest serwowane.
Dwa, często na pewno byłyby problemy mechaniczne z motocyklem, tak jak na przykład wczoraj mieliśmy, kiedy rama pękła, czy było to zespawać, było święto. Na własną rękę pewnie by to trwało 2 dni, zanim by się taką sytuację opanowało. Jeszcze nie znając języka, a my sobie szybko tutaj właśnie poradziliśmy. Dzieciaki tutaj z góry mają taką zabawę, że jak ktoś przejeżdża, to zrzucają takie kółeczko na przykład od wózka jakiegoś i ono się tak sturla i wpada komuś pod koła. Właśnie nam takie kółeczka zrzucali. Pewnie nie chcieli nas zabić, tylko się bawią. Na naszej trasie jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie teoretycznie jest widok na wielkie Himalaje. Niestety nie poszczęściło się nam i dość mocne zanieczyszczenie powietrza przeszkadza w tym widoku. Trochę się tam przebija, widać Himalaje wysokie. Widać trochę taki biały zarys śniegu. No, natomiast na kamerze raczej tego nie będzie widać. Dzisiaj kolejny klient taksi. Bardzo fajną dzisiaj mamy drogę offroadową po górach. Przypomina takiego Teta.
Patrzcie, jakie pofalowane kamienie. Widzicie tą drogę? Widzicie tą nawierzchnię? Pył. Taki pył ilasty. Bardzo sypki, bardzo drobny, bardzo głęboki momentami. Rzuca tym royalem jak diabeł. Podwieziesz mnie, stary? No pewnie, wsiadaj. Może lepiej nie. Zawijamy się powoli w jakieś miejsce widokowe, gdzie będziemy mieli kemping. Nie udało nam się do końca zobaczyć fajnego widoku na Himalaje, ale nie szkodzi. Jeszcze mamy przed sobą dużo fajnych, zaplanowanych rzeczy. Tutaj jak przejeżdżamy przez takie miejsca, gdzie mieszkają ludzie, to można na przykład zauważyć, co jest tu częste. Dzieciaki na przykład na środku jezdni takie małe. Przed chwilą mieliśmy taki przypadek, że przejeżdżaliśmy przez takie jakby miasteczko. Było kilka domków, troszkę wyasfaltowane i takie jakby progi zwalniające. Takie, że za nimi nic kompletnie nie widać i za jednym z takich progów, z takim mini wzniesieniem, stał taki mały chłopczyk, może miał ze 4 lata. W ogóle go nie było widać do ostatniego momentu. Jakby ktoś szybko jechał, to jedyne co, to bym nad nim przeskoczył. A wokół wszyscy, cała rodzina i tak dalej. I nikt się nie ruszył, żeby mógł go tam zabrać stamtąd czy coś, bo motocykle jadą. Zero jakiegokolwiek zainteresowania. Wszyscy tylko ślepia na nas. Wszyscy noszą to, co zebrali. Duzi i mali. Patrzcie, jaka piękna świątynia. Little break? Znajdujemy się teraz na jakiejś przełęczy wysokogórskiej. Za nami piękna świątynia. Mamy chwilę przerwy, żeby sobie tutaj pooglądać, porobić zdjęcia. Powiem wam, cała ta jazda jest non-stop w takim kurzu, że może być ciężko z płucami po powrocie. Wszędzie jest zakurzone. Próbujemy podejść do tej świątyni, zobaczyć, co tam jest. Na niektórych świątyniach widzę, że są namalowane takie 2 żmije. Chcę się dowiedzieć, co to znaczy. Wszędzie śmieci, nawet przy świątyni. To takie u nich kulturowe chyba było już, że jakoś nie specjalnie dbają o to, chociaż rządowo jest zakazane śmiecenie. Pozamykane na kłódkę. Patrzcie. Patrzcie, ile śmieci. Teraz za świątynią. Ale bardzo możliwe, że to wszystko jest po wczoraj. Po tym święcie Shiwy. Możliwe, że na przykład jutro to ktoś posprząta. Nie wiem. Zobaczymy. Albo nie zobaczymy. Zobaczymy, jak następnym razem tu przyjedziemy. Czy będzie lepiej. Tam robota idzie. Chłopaki rozbijają kamienie. Rzucają na pakę. A potem traktorkiem kilka godzin w dół. Tam się naradzają chyba, gdzie śpimy, co robimy. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Tam daleko odpoczywają sobie po robocie.
Nasza załoga poszła pod świątynię. Teraz zauważyłem, że każdy z nich wziął po kamieniu i idą w kierunku tej świątyni. Ok, te kamienie zanoszą i wkładają do tych trójkątnych dziur. Później coś tam robią rękami, machają, więc to będzie jakieś oddanie czci. O wow! Teraz widać Himalaje. Wow! Chłopaki grają w siatkówkę. Ale przepaść pode mną. A tu ślisko jak cholera. Na tym piasko daście. Ulala. Jedziemy prawą stroną. No i proszę. Ale jest ciepło. Zobaczmy jak Paweł. Easy. I co? Jak na motocrossie. Jak na motocrossie. Ja to chciałem na pełnej najpierw, a potem myślę, że nie będę mu motocykla, wiesz. Rozdupcyłbyś płytę. No. How was the wild ride? That was great. That's what I expected. Just
and then left both of you there Yeah, alone, ride yourself. that was great. We're gonna find camp here near. Nice. Here's some town Mhm. and see the mountain from here, door like you know. Oh yeah, So I'm trying to my best to find the spot here to see this. and water. Main thing was water, but this month, March, April, May, it's very dry here, you know. Mhm. So It's not easy to find water. that's why. Otherwise, there was a spot. Aha. Okej. No, także szukamy jakiegoś miejsca na nocleg i dwie rzeczy są ważne. Raz, żeby mieć jakiś dostęp do wody, z czym jest ciężko, bo no jest sucho. Jest susza, była susza w zeszłym roku i kiepsko jest tutaj z wodą. A drugie jest takie, żeby na kamerce tego nie widzicie, ale tam Himalaje. Co tam będzie? Jaki szczyt? Annapurna to jest, no. Matsyaputra i Annapurna. Tak, Annapurna. Święta Góra. Święta Góra. Takie przygody mamy. Zasypało drogę. Nie wszystko jest w stanie przejechać. Myśmy motocyklami tutaj z łatwością się przez to przebili, ale samochód nasz będzie miał problem. Trzeba mu ułożyć ścieżkę z tych kamieni, żeby go nie uszkodzić. Że chłopaki działają. यो जान्छ यिनी ढुङ्गा सब फालियो क्या त त्यसपछि गइहाल्छ नि यता पर्दैन नि यता ठिक छ No to będzie próba. Zobaczymy, czy się uda. Ja już widzę jeden potencjalnie wysoki kamień, który będzie... एउटाले गरे तिमीले सक्दैन कन्फ्युज होला कि यति पछाडि गर्नु त लौदा काट्नु सानो ढुङ्गा हाल्छ नि त सानो ढुङ्गा होइन सानो ढुङ्गा हालिदियो हुन्छ नि Młody ogarnął nieźle. भिडियो पनि छ नपर्छ सबै छ सबै किन हाल्नु Ładnie zrobił. एउटा ढुङ्गा छैन यो Boisko na środku drogi, bardzo fajne. Podoba mi się. Patrzcie, jak fajnie kamienie położone na dachu, żeby nie odleciał. Mamy tu taki widok na Annapurnę. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu i sprawdzamy, czy woda tutaj jest i czy możemy tutaj w jakiś sposób się zagospodarować i rozbić obóz.
Tam na górze było piękne boisko do siatkówki zrobione na środku drogi. Jeśli tutaj się zatrzymamy na nocleg, to zaraz jadę tam do nich chyba zagrać jeden mecz. Co ty na to, Paweł? Zagralibyśmy mecz na górze? Na środku drogi? Paweł już jest zmęczony dzisiaj. się tylko piłka nie zwaliła. No, przy mocnym secie jak piłka spadnie, no to pewnie następny mecz dopiero za tydzień. Słuchajcie, coś niesamowitego. Jesteśmy w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie było turystów. Pani tutaj żyje całe życie i jeszcze nigdy nikogo nie widziała. Także w takich terenach teraz się kręcimy. Generalnie mieszkają tam buddyści i to się zrobić, tak. I na jednym z domów są wywieszone flagi. Te flagi, które symbolizują głównie pomyślność, szczęście. Wobec powyższego nadaliśmy roboczą nazwę temu miejscu Good Luck Camp. Good Luck Camp. Generalnie gdziekolwiek tutaj się kręcimy dzisiaj, to wszyscy bardzo się na nas patrzą ze zdziwieniem. I nie tylko ta pani jest pewnie osobą, która pierwszy raz w życiu widzi tutaj turystów. Ponieważ to nie są turystyczne tereny. Ale wiecie, przygoda gdziekolwiek. Ale się zapada. Tam też się akcja dzieje. Młody na centymetry ogarnia. Z lewej przepaść, z prawej słup. Jak rozwali słup z prądem, to koniec dla wioski i całej okolicy. Jak spadnie, to koniec dla nas. Ale chcą dojechać jak najbliżej, żeby nie nosić wszystkiego. W lewo kręć, ziomek. Szacun. Muszę zostawić trochę miejsca, żeby można było łatwo wypakowywać rzeczy. No i muszą przejście jakieś zostawić. A ja od tego pyłu to już normalnie masakra. Tak tu ludzie żyją. Zobaczcie, ile tutaj kukurydzy z tyłu mają powieszone. Cała chatka. Wychodzimy do góry, żeby zobaczyć widok napórny. Tam jest święta góra, na którą nie wolno wchodzić. White. Wait a minute. At first. Dzisiaj śpimy na tarasach. Te najwyżej są już wyschnięte,
a niżej, później wam pokażę jak to działa. Im niżej, tym jeszcze więcej zostało tej zieleni, ponieważ woda spływająca powoli się rozchodzi. A my sobie tutaj będziemy teraz spać. Jesteśmy cholernie wyczerpani już po dzisiejszej jeździe. Także szybka kąpiel, standardowa i spanie. Cześć, dzięki za obejrzenie całego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw lajka, subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to nie ominą Cię żadne kolejne odcinki. Zapraszam też na stronę Patronite'a, gdzie możesz wspierać mój kanał, dzięki czemu będę wrzucał lepsze filmiki, będzie ich więcej i przyczynisz się do powstawania kolejnych podróży. Dzięki, hej!